I sobie myślałam, jeśli kupię tiny house, to z Polski. Niemcy umieją budować samochody, a Polacy domki. Jak do tego doszło, że my w sumie 5. domek już zamówiliśmy? Po prostu przyciągają nasze kości. My jesteśmy tutaj na Trom, tak to się nazywa po niemiecku. To jest region między Heidelberg und Frankfurt. Jesteśmy na wysokości 570 metrów. Jest dużo lasów, dużo drzew, dużo zieleni. Jesteśmy na campingplatz. Ten campingplatz ma już 50 lat. Nie należy do nas. Najmujemy te miejsca na nasze tiny häuser. I jesteśmy bardzo tutaj szczęśliwi. W tym odcinku z wielką przyjemnością przedstawiamy panią Katarzynę i jej partnera Michała, właścicieli wyjątkowego miejsca wypoczynkowego Tiny Park Trom, którego rozwój od początku towarzyszył rozwojowi firmy Mobihouse. Choć marka dopiero debiutowała na rynku, pani Kasia zdecydowała się zaryzykować i zainwestowała w pierwszy tiny house. Ten krok okazał się przełomowy. Domek nie tylko przyciągnął uwagę gości, ale także pokazał, że mobilne domy mogą być świetnym modelem biznesowym za granicą. Początkowe oczekiwania były skromne, ale sukces przerósł na śmielsze wyobrażenia. Liczba odwiedzających stale rosła, co umożliwiło dalszą rozbudowę. Dziś powstaje już 5. domek. Jak wyglądała ta droga? Zobaczcie sami. My dużo podróżowaliśmy, noclegi mieliśmy w tiny häuser, Baumhäuser i pomyśleliśmy sobie, my otworzymy taki hotel u nas w naszym pięknym regionie, w naszym schönen Odenwald. Ja uczyłam się w hotelarstwie przed latami, jak jeszcze bardzo młoda byłam. Czyli w mojej krwi mam jakoś takie to przyciągnięcie do hoteli, do takich domków, do wakacji i oczywiście rozglądaliśmy się, czy w regionie są takie tiny häuser, ale nikt jeszcze na ten pomysł nie wpadł i pomyśleliśmy, dobra, zaczynamy, otwieramy, jazda. Nie wiem, czy tak się mówi po polsku. Tak? Tak? Myślisz? Tak. Dobrze, dobrze. Zgadzasz się na wszystko. Prawo budowlane jest w Niemczech trochę skomplikowane, bardziej skomplikowane jak w Polsce. Zdecydowaliśmy się na campingplatz. Na campingplatz można bez żadnej papierkowej roboty, formalności po prostu postawić tiny house i to było dla nas najprostsze wyjście i najszybsze i najtańsze. Ja do 19 roku życia żyłam w Polsce i sobie myślałam, jeśli kupię tiny house, to z Polski. Niemcy umieją budować samochody, a Polacy domki. Ja po prostu weszłam na Google i szukałam tiny house producent i znalazłam Mobihouse. Zadzwoniłam, napisałam maila, pierwsza rozmowa przez wideokonferenz i od razu z Bartkiem wyczułam, że tak, u nich te domki kupować. Wiedzieliśmy od samego początku, od pierwszej rozmowy, że jakość u góry jest na pierwszym miejscu. Bardzo, bardzo, bardzo pomaga w Mobihouse, że to jest firma rodzinna. Ja widzę na Instagram stories, to widzę jak pracownicy są szczęśliwi, że robią razem imprezy i to jest wszystko takie rodzinne i w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że my wszyscy tak tęsknimy za takim rodzinnym, takim bliskim i nie tylko takie wszystko dalekie i wielkie. A ja bardzo to pomocne uważam, że na stronie internetowej jest bardzo dużo zdjęć z domków, które już zostały wybudowane. I ja zawsze jest video call i rozmawiamy, jaki domek najbardziej mi się podoba. To jest zamówione i tak mniej więcej 3 miesiące się czeka na domek i domek przychodzi tak, jak się zamówiło.
W roku 2021 zamówiliśmy nasz pierwszy domek, no i teraz już w sumie mamy 5. My widzimy, że bardzo mamy dużo rezerwacji, że dużo gości przyjeżdżają do nas, się pytają, czy mamy wolne. Weekendy są na następne 4 miesiące wszystkie wybukowane, ale jednak jesteśmy też ostrożni, nie jesteśmy jakiś wielki biznes, jaki tu robimy, tylko to musi się opłacać, więc robimy domek za domkiem, ale jak na razie wszystko dobrze się układa i mamy bardzo dobre potwierdzenia i bardzo dużo gości i o to chodziło i jesteśmy happy, że tak daleko doszliśmy i zobaczymy, czy to przy tych 5 domkach się skończy, czy może kiedyś będziemy mieli parę więcej. Tak? Tak. Tak. W naszych domkach jest bardzo dla nas ważne, że każdy domek jest inny, bo my faktycznie mamy gości, co byli, zobaczyli drugi domek i mówią, o, ten drugi też chcę zbudować, bo ten drugi domek ma taras na dachu. I te domki na zewnątrz powinny też mieć naturalne kolory, żeby pasowały do lasu, pasowały do natury i zdjęcia super wyglądają. Wiemy wszyscy, że zdjęcia bardzo dużo mówią. Jeśli coś zobaczy na zdjęciach, to też chcę to mieć i chcę tam pojechać i same nasze zdjęcia po prostu przyciągają naszych gości. Tak dużą zaletą kupna takiego domku jest, że ty wiesz, jaka twoja cena końcowa jest. Ja pamiętam, my budowaliśmy 10 lat temu taki mały dom, stawialiśmy mały dom. Wydaje mi się, że 1/3 musieliśmy jeszcze nałożyć ceny, więc na koniec wszystko było droższe, a tutaj wszystko przyjdzie z meblami, z elektrycznymi urządzeniami, lodówka, zlewozmywak, lustro, więc w sumie muszę ręczniki, poduszki, pościel dołożyć, ale wszystko mam i wiem, co mnie to kosztuje i wiem, jak mam kalkulować swoje ceny i to jest bardzo, bardzo pozytywne. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że Mobihouse przyjedzie, pomoże, wszystko postawi. Ja na tych sprawach tak mało się znam, ale my musimy w sumie tylko podłoże przygotować, nie musimy żadnego fundamentu wylać, nie mamy dużo pracy z tym, że tak powiem, nawet bardzo mało. Ten plusem na tym campingplac było to, że wszystkie połączenia mieliśmy, czyli wszystkie połączenia, jakie się potrzebuje, prąd, woda, kanalizacja, tu wszystko było. Niektóre domki można było bezpośrednio już podłączyć. Na tym campingplac tylko mamy jednofazowy prąd, więc powiedzieliśmy Mobihouse, że potrzebujemy nasze wszystkie domki z jednofazowym prądem, więc to nie było żadnego problemu i oni to tak zbudowali, że mamy ten jednofazowy prąd i wszystkie urządzenia dobrze funkcjonują z tym prądem. Dlaczego przyjeżdżają do nas goście? Ten spokój, natura. I kto do nas przyjeżdża? Najwięcej mamy par w różnym wieku, młodzi, średnio młodzi, starsi, w każdym wieku i na wakacje rodziny z dziećmi, bo to dla dzieci naprawdę jest coś wspaniałego po drabinie. Bardzo dużo też mamy gości, co interesują się tiny house i chcą po prostu spróbować, jak to jest. Zamieszkać, wyspać się, coś gotować w takim małym domku. Dla nas, jako inwestor, dużą zaletą jest, że te domki są na kołach, że my możemy je przestawić z jednego punktu na drugie. Jak na tym campingplac za 5 lat coś się zmieni, coś nam się nie podoba, to możemy je gdzieś indziej zawieźć, czy tutaj miejsce zmienić. Czego trzeba chcieć, albo czego trzeba wiedzieć, że to jest domek z drewna. Domek z drewna trzeba zawsze pielęgnować, trzeba pomalować i tu coś się, czy jakaś deska się, czy schody, widać jakieś odciski, to po prostu trzeba mieć jakoś takie, lubić się tym zająć. I najlepiej jak się ma tatę, który bardzo chętnie takie rzeczy robi i pomoże córce. Ja mam duże plany, jeśli chodzi o Michaela, on ma, nawet jak mnie teraz nie rozumie dobrze, to wie, o czym mówię, małe. Jego plany są dosyć małe. Nie, jego plany nie są małe, jego plany są rozsądne.
ja chyba można powiedzieć, że jestem duszą tego całego. On jest rozsądem tego naszego projektu. My mamy tu miejsce, moglibyśmy dalsze domki postawiać i ja mogę sobie wyobrazić, że to jakoś i może śniadanie będziemy mieli w ofercie, czy yoga tutaj w lesie, więc mamy dużo pomysłów i wielką chęcią razem to robimy. Rodzice pomagają i pies też pomaga i zobaczymy, gdzie będziemy za rok, za 2, za 3, ale wydaje mi się, że będziemy. Tiny Park Trom to miejsce, gdzie marzenia nabierają realnych form dzięki pasji, konsekwencji i sercu włożonemu w każdy detal. To opowieść o tym, że z miłości do natury i potrzeby tworzenia piękna rodzą się projekty, które zachwycają autentycznością. Niech ta historia trwa dalej, niosąc za sobą nowe inspiracje i zachwyty.